I mamy Harman Kardon PM645VXI. Wzmacniacz jest integrowany stereo z wzmacniaczem gramofonowym, z wyborem wkładki. Z wyjściem widzę na zewnętrzny korektor z filtrem Subsonic i z loudnessem. Prosty wzmacniacz, ale generalnie jakoś tam chyba polecany. Nie najgorszy produkt, jeśli chodzi o Harman Kardon. Wyciągnięty z czeluści mojej piwnicy, moich zakamarków. Zakupiony jakiś czas temu, dość długi, bo to chyba już z 2 lata albo lepiej, w stanie nieznanym, czyli na pewno uszkodzonym. Odlewa włącznik sieciowy, wyjście słuchawkowe, selektor głośników lub kolumn głośnikowych, lepiej brzmi, basy wysokie, balans, wyjście nagrywające, pętli nagrywającej, no i selektor wejść. Stan nieznany, więc uruchamiamy przez żarówkę. Spróbujmy. No nic, nie ma co przedłużać. Zaglądamy do środka. I tak prezentuje się środek naszego wzmacniacza. Jeden wspólny radiator dla obu kanałów, kanał prawy, kanał lewy, zbudowany na parze 2SC3182 i 2SA1206. Tutaj oryginały, bo zielone PNP. 2 kondensatory od zasilania, filtrujący główne napięcie zasilające, transformator sieciowy. Tu mamy płytkę z wejściami, z cinchami i układ scalony, plus idące taśmy, więc wnioskuję, że selektor jest tutaj na układzie scalonym. Przełącza nam ten układ scalony wejścia. Płytka prawdopodobnie, a nawet na pewno przedwzmacniacza gramofonowego. Dość rozbudowana. Dość duża ilość stopni. Tutaj nam masa dynda, gdzieś się coś odkręciło i poluzowało. Lecimy dalej. Co mamy dalej? Stopnie sterujące na osobnych radiatorach, czyli drivery i drivery, a element stabilizujący prąd spoczynkowy jest tutaj na radiatorze. Jest to dwunóżkowy, więc być może jest to jakaś dioda. Nie widać elementów spalonych na pierwszy rzut oka w końcówce, więc poszukamy sobie razem zaraz przyczyny tego, że nam się nie załącza przekaźnik. No i na próżno szukałem przekaźnika, ponieważ przekaźnika tutaj nie ma. Tu żadnego przekaźnika nie ma, tylko całą robotę robi ten przełącznik głośnikowy. Przynajmniej ja nie widzę tutaj na razie żadnego przekaźnika. Może pod tą płytką, ale też nic się tu nie schowało. No nic, bezpiecznik cały. A najgorsze jest to, że od spodu nie da się dostać do pól lutowniczych. Więc ja myślę, że i tak musimy rozmontować przód. Musimy wyjąć płytę główną, więc chyba sobie najpierw umyjemy całość. I dopiero przystąpimy do jakichś pomiarów, czy uszkodzone są drivery, czy predrivery. Zobaczymy, gdzie może tkwić usterka. No i niestety coś już tu było robione, coś tu było działane. Jakieś zworki z drutu tutaj na driverach. Gdzie mamy? Tu drivery. Mamy masę zimnych lutów, co widać. Sprawdzałem sobie tranzystory. Niestety tranzystor NPN w jednym kanale jest trzaśnięty, więc musimy wymienić. Zaczniemy od wymiany końcówek mocy, poprawa lutów, sprawdzimy drivery, umyjemy płytę, złożymy, jeśli ruszy, no to będziemy działać dalej. Ale chyba najpierw umyjemy całość, żeby nam się przyjemniej robiło, ponieważ wszędzie jest dużo brudu i kurzu. Niestety pomiar tranzystora NPN, PMP w kanale prawym wykazuje, że jest on uszkodzony, czyli musimy dokonać wymiany tranzystora w mocy. 2 diody zamiast tranzystora przebity.
Reszta sprawna, ale niestety nie mam takiego tranzystora, więc zmienimy wszystkie na współczesne, pewne oryginalne Sankeny. I w moich zasobach znalazłem Sankeny nowe, oryginalne. Para 2SC3856 i 2SA1492. Zarówno napięcia, jak i amperaż, dopuszczalny prąd, który może przepływać, nie są niższe, a nawet wyższe niż w oryginalnych. Także zastosujemy sobie taki zestaw. Na pewno będzie ok. Tranzystory zamontowane, świeża pasta. Jeszcze wyczyścimy to, co wyszło nadmiar. Chyba zamontuję i zobaczę, czy mi się uruchomi. I dopiero wtedy mycie i czyszczenie przełączników, potencjometrów całego wnętrza. No i przeżyjmy to razem. Wymienione tranzystory. Na razie nic tu nie ustawiam. Przez żarówkę. Rozbłysła. Przygasła. Zobaczmy sobie. O, i mamy sygnał na wyjściu oscyloskopu. Zobaczcie na sygnał, coś nam się już pojawiło. Już mamy na wyjściu sygnał. Jeszcze balansem dam na 0. No i bardzo fajnie. Żarówka już nam rozbłysła. Sprawdźmy, jakie mamy na ten moment zniekształcenia. No i zniekształcenia. Lewy kanał w porządku, prawy trochę słabiej, ale ja myślę, że to jest wina przełączników. Zobaczmy, tu jeszcze przełącznikiem wyjść głośnikowych poruszamy. No i zupełnie inne wskazania, czyli zobaczcie, jak teraz to skacze. Ruszyłem przełącznikiem, stuknąłem w niego, znowu się ustabilizowało, także do czyszczenia wszystko. Ale już mamy pewien sukces. Wzmacniacz ruszył, więc ja jeszcze nie skręcam tutaj nic, tylko włożyłem. Teraz idzie na solidne mycie. Czyszczenie, tutaj nie ma sensu jakiekolwiek patyczkami, tylko mycie. Jeszcze zobaczmy, czy selektor działa. Selektor działa. Do wanny myjemy, potem kondensatory i składamy. Czas na porządne mycie. Ja nie znam lepszego sposobu niż woda i dobry środek. Jak widzicie, nic nie wykręcałem. Myję ze wszystkim tak jak leci. Omijam tylko transformator. Reszta wszystko wędruje pod wodę. Bez problemu. Potem suszarką wysuszymy. Będzie ok. Także środek do mycia i myjemy. Przetestuję dzisiaj nowy środek. Porządnie spłukać, wyczyścić. Teraz dajmy chwilkę, niech podziała środek. Od przodu, od tyłu. Dajmy mu chwilę. I po chwili zaczynamy czyszczenie. Tutaj wszystkie złącza RCA również warto porządnie przeczyścić. Wyciągnijmy sobie terminały głośnikowe. Środek ładnie pachnie. Ten przełącznik należy później rozebrać. Jest on szybki w rozbiorze. Rozebrać go. Przełączam napięcie zasilania na końcówkę mocy, w zależności jakie kolumny podpinamy. Dla kolumn o mniejszej impedancji 4 ohmy napięcie jest nieco niższe, tak aby nie uszkodzić tranzystorów końcowych. No ja muszę go niestety postawić, tak że wy nie będziecie widzieć, i szoruję dalej. I zobaczcie, co będzie lecieć ze wzmacniacza. Taki właśnie syf wylatuje przeważnie ze wzmacniaczy amplitunerów po latach. Środek ładnie pachnie. Ja zaraz zobaczę, czy nie potrzeba będzie jeszcze raz użyć go, ale chyba tak. Pierwsze takie spłukanie, zaległy brud rozpuścił się i powtórzymy całość jeszcze raz. Całość bardzo ładnie się umyła, a środkiem, który testowałem, jest Melio.
Odtłuszczacz uniwersalny. Bardzo ładnie pachnie. Widzę, że ładnie umył. Zobaczymy po wysuszeniu, ale już widzę, że płytki się lśnią. Jest czysto, pachnie. Myślę, że nie ma żadnych właściwości żrących. Ciepła woda, spłukane. Teraz suszarka i suszymy. Tak wygląda przełącznik wyjść kolumn głośnikowych. On był wcześniej wypryskany. Pomimo mycia jest suchy w środku, ale i brudny. Także niewiele to dało. Teraz spróbujemy to przeczyścić. I tak wygląda po czyszczeniu. Jeszcze raz. Mocne polerowanie wacikiem. I jest ok, jest w porządku. I czyszczę wszystkie przełączniki. Tutaj mamy akurat przełącznik wkładki, wyboru wkładki gramofonowej. No i tak prezentuje się jego wnętrze. Zobaczcie na styki. Czarne. To nie miało prawo działać. Nie miało prawa działać, więc zawsze musimy wyczyścić. Zobaczymy zaraz, jak po wyczyszczeniu będą się prezentować. Przełącznik po wyczyszczeniu wygląda dużo lepiej. Styki śnieżno-białe, srebrno-białe. No i teraz można składać. Jeszcze tylko smar i składamy. Pomocnik w akcji, lutujemy. Mocniej do kółeczka. Tu, do tego srebrnego. O, tak, tak. Ok. Następne kółeczko tutaj. Tu gdzie srebrne. Ok. Tu gdzie srebrne. Jeszcze. Widzisz, musi się tak ładnie rozpłynąć. No. Jeszcze. Tutaj przyłóż. Tu? Tak. Ok. Już. I teraz tu jeszcze. Ok. Gotowe. Jeszcze cyny. Ok. Pięknie. Musisz tak, żeby się pokryło całe kółeczko. Dobra, wystarczy cyny. Ok. Przyłóż. Cyna. Cyny wystarczy, podgrzej. O, dobra. Jeszcze tu te dwa zostały. Spróbuj jeszcze. Które? Te? No, tutaj są dwa jeszcze kółeczka. Czekaj, bo się przetnie cyna. Tu sobie podaj z góry, proszę. Tu, żabciu. Te dwa. Tu. O tak. Tu gdzie dziurki. Dobra. Ok, pięknie. I jeszcze obok. Przyłóż do pola. O tak. I podaj cynę. I do nóżki bardziej przyłóż. O, i podaj cyny, bo za mało cyny. Jeszcze cyny podaj. Dobra. Pięknie. No jak na pierwsze luty nieźle. Płytka umyta, składamy. I wzmacniacz już złożony, ruszył, działa. Wymieniłem kilka kondensatorów, 10 mikrofaradów, bo miały, no parametrami już odbiegały od nominalnych. Reszta jest ok, sprawdziłem. Płytki umyte, złożone, radiator już zagrzany. Sprawdźmy, jak wygląda sygnał na wyjściu. No jak widać, sinusoidy bardzo równo, oba kanały grają. Maksymalnie mamy około 24 V, czyli to jest około 70 W. I zobaczmy, jaki mamy szybko zniekształcenia. Przy 70 W na wyjściu mamy równo 7000, kanał lewy 7000.
Przepraszam, 700 kanał lewy, 700 kanał prawy. Godzina jest zacna już po północy, pierwsza w nocy, więc pora kończyć. Jeszcze zrobię testy RMA, które zamieszczę w opisie najwyżej, albo sobie przeanalizujemy już jutro, żeby nie podpinać aparatury w kółko. Dobrze, jeszcze zobaczmy w takim razie przy około 3 W mocy i przy 3 W mocy mamy również, no może troszeczkę kanał lewy troszeczkę jest mniejszy, ale to są niewielkie różnice. Przy takim układzie jest to dopuszczalne. 0,03 chyba mówi serwisówka przy pełnej mocy, więc mieścimy się w zupełności tutaj specyfikacji producenta. Prądy spoczynkowe ustawione. Wyłączam. Jeszcze zrobię pomiar w RMA i na tym koniec. Testujemy. Balans bez trzasków. Następny wysokie tony. Pokrętło obok. Wysokie tony. OK. Niskie tony. Przełącznik loudness. Tylko moment przełączenia. Wszystko? Tak. I wzmacniacz już złożony, gotowy, wyczyszczony, naprawiony. Trochę kondensatorów wymienione. Przede wszystkim te zielone marki TK. Jeden spadł. 10 mikro miały zaniżoną pojemność ASR nawet i 150 ohmów. Także do wymiany poleciały. Wymieniona końcówka mocy na stankeny, na parę nowych, oryginalnych. Wnętrze porządnie umyte, przełączniki zakonserwowane, również umyte, rozebrane. No i wszystko działa, jak widać na pomiarach. Kanały równo, zniekształcenia w normie. Prądy spoczynkowe ustawione, mocno przetestowany przez pomocnika i naprawiony z pomocą pomocnika. Moja rola się kończy, teraz wasza rola. Wzmacniacz trafia na aukcję charytatywną, na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy od symbolicznej złotówki na czas prawdopodobnie 10 lub 14 dni, tak żeby przed finałem się zakończyła aukcja. Startujemy od złotówki, wasza teraz rola, moja się skończyła. Także wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie i do następnych. Łapa w górę, cześć, trzymajcie się. Papa, do widzenia.